Cześć, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Choć temperatury na to nie wskazują, to tuż za rogiem niestety czeka już jesień. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jakie prace ogrodowe warto wykonać we wrześniu, co opłaca się zamówić właśnie teraz i mam dla Was coś wystrzałowego, a mianowicie kod rabatowy na kwitnące rośliny cebulowe. Zatem przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Wrzesień to bardzo kolorowy miesiąc, pełen dojrzewających owoców, kolorowych kwiatów i motyli, które chętnie odwiedzają nasze ogrody, zwłaszcza w ciepłe i słoneczne dni, a według prognoz taki ma być właśnie cały wrzesień, ciepły i słoneczny, a chwilami nawet upalny. Aż trudno uwierzyć, że jest to miesiąc, który wita jesień, bo ta kalendarzowa w naszym kraju zaczyna się już 23 września. Jakie prace ogrodowe warto wykonać we wrześniu? Czy we wrześniu można jeszcze nawozić rośliny? A jeżeli tak, to czy tym samym nawozem, którego używaliśmy w sierpniu? Jakie rośliny opłaca się zamówić właśnie teraz, bo ich cena jest najniższa, a wybór największy? Już za chwilę wszystkiego się dowiecie i to nie wszystko, bo mam dla Was jeszcze coś bardzo wyjątkowego, a mianowicie kod rabatowy, który daje Wam aż 10% zniżki na zakup roślin cebulowych. Zanim jednak przejdę do szczegółów, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, bo na tym kanale znajdziecie mnóstwo ogrodowych inspiracji, ciekawostek na temat roślin oraz trików ogrodowych, które z pewnością Wam się przydadzą. Dalia, przy której stoimy, to Strawberry Cream i mówiłam o niej w ostatnim odcinku, w którym pokazywałam Wam, co kwitnie w naszym ogrodzie pod koniec lata. Zatem jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to serdecznie zapraszam. Link w prawym górnym rogu oraz w opisie filmu. Nie da się ukryć, że dalie to jedne z piękniejszych kwiatów i śmiało ścinajcie je na bukiety, bo dzięki temu zmotywujecie dalie do rozkrzewiania i wypuszczania kolejnych pąków kwiatowych. We wrześniu zaczynamy tworzyć pierwsze jesienne dekoracje i dalie, które są niewątpliwie jednymi z piękniejszych kwiatów kwitnących właśnie teraz, możecie śmiało wykorzystać przy dekorowaniu. Dalie świetnie odnajdują się w wazonie, zwłaszcza w kompozycji z innymi kwiatami, które teraz kwitną w ogrodach. Taki kolorowy bukiet stojący w wazonie rozjaśni i zaczaruje każde miejsce, w którym go postawicie. Polecam go zwłaszcza na stole, przy którym spożywacie posiłki. A skoro mowa o kwiatach, to powiem Wam, które z nich najbardziej opłaca się zamówić właśnie we wrześniu. Otóż teraz, według mnie, najbardziej opłaca się zamówić róże z gołym korzeniem, bo o tej porze roku mamy największy wybór odmian, a poza tym róże z gołym korzeniem są zdecydowanie tańsze niż róże w donicach. A skoro mowa o różach, to we wrześniu nadal je ogławiamy i nawozimy, jednak tym razem używamy nawozu jesiennego, o którym za chwilkę opowiem nieco więcej. Kolejnymi roślinami, które warto kupić we wrześniu, są kwiaty cebulowe. I jeżeli szukacie inspiracji, bądź chcielibyście zobaczyć, jak wygląda dana odmiana, to na moim kanale jest już kilka filmów, w których główną rolę grają tulipany, także zachęcam serdecznie. Ale mam dla Was coś absolutnie wyjątkowego, coś, co każdy ogrodnik kocha, a mianowicie kod rabatowy na zakup kwiatów cebulowych i to w wysokości aż 10%.
Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że mogę Wam go dać, a otrzymałam go dla Was dzięki uprzejmości Ewelki z Zakazany Ogród. A jak go wykorzystać? Wystarczy wejść do sklepu zakazanyogród.pl, wybieracie zakładkę sklep, następnie kwiaty cebulowe, a są tam naprawdę przepiękne odmiany narcyzów, tulipanów, czosnków ozdobnych. I kiedy już wybierzecie, przechodzicie do koszyka i jest tam pole wykorzystaj kupon i właśnie tam wpisujecie kod rabatowy, a brzmi on tak: pastel spacja garden. Pastel garden ze spacją w środku. Mam nadzieję, że ta wiadomość ucieszyła Was tak bardzo jak i mnie. Także korzystajcie z kodu rabatowego, póki jest jeszcze duży wybór. Ja najbardziej polecam pełne odmiany narcyzów i jestem przekonana, że i Wam skradną serce. Polecam również czosnki Purple Sensation i tulipany. Przyznam Wam, że ja już złożyłam zamówienie i w tym miesiącu spodziewam się dostawy. Wybrałam takie kwiaty, z których wiosną będę mogła tworzyć piękne, pastelowe bukiety. A wracając do bukietów, kwiaty, które teraz ścinamy, są niejako plonami naszych ogrodów, bo wrzesień to właśnie miesiąc zbierania plonów. Oprócz kwiatów zbieramy również owoce, np. maliny, gruszki, śliwki i wczesne odmiany jabłek. Nasze jabłuszka będą czerwone dopiero w październiku, bo jest to późna odmiana, ale jest jedna rzecz, którą musimy zrobić we wrześniu. Otóż cały czas musimy zbierać opadłe owoce, gdyż zwłaszcza te gnijące mogą być źródłem chorób naszych drzewek, a także siedliskiem szkodników. Sugeruję jednak, by zbierać je przy użyciu grabi i rękawiczek, bo w środku mogą być osy, a nawet szerszenie, które przy gwałtownym ruchu mogą się przestraszyć i nas nieumyślnie zaatakować. We wrześniu zbieramy nie tylko kwiaty i owoce, ale również nasiona. W tym miesiącu zbieram nasiona kosmosów, lwich paszczy, a także cyni. Oprócz tych standardowych nasion postanowiłam zrobić 2 eksperymenty. Pierwszym z nich są klematisy, bowiem w tym roku pierwszy raz będę zbierała ich nasiona. Jak widzicie, na jednym takim pędzelku jest tylko kilka nasion, a czasami nawet tylko jedno i widać je bardzo wyraźnie. Drugim moim eksperymentem są piwonie. Jak widzicie, ich nasiona są już gotowe do zbioru, a przy okazji wrzesień to idealny miesiąc na dzielenie i sadzenie piwoniowych karp. Pamiętajcie, że piwonie sadzimy bardzo płytko, a konkretnie na głębokość około 7 cm. Jest to idealny czas na dzielenie i sadzenie wszystkich bylin. Mam jeszcze jedną ciekawostkę. Pokażę Wam, jak wygląda owoc magnolii. Na pierwszy rzut oka trudno go zauważyć, bo skrywa się pod liśćmi i jest również zielony. Ale jak się dobrze przyjrzycie, to na pewno go zobaczycie. W liściach magnolii widać również wiele pąków kwiatowych, których kwiaty będą nas cieszyły wiosną. Pamiętajcie jednak o ich jesiennej pielęgnacji, która jest bardzo ważna. Otóż we wrześniu zmieniamy nawóz i od tego miesiąca stosujemy nawóz jesienny dla roślin kwaśnolubnych. Nawóz ten nie zawiera azotu i pozwala się przygotować roślinie do zimy. A jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, krok po kroku, jak pielęgnować magnolię jesienią, by świetnie przetrwała zimę, to na kanale możecie znaleźć dedykowany odcinek, w którym wszystko bardzo dokładnie tłumaczę. I w ten sam sposób działamy we wrześniu również z rododendronami, azaliami i borówkami oraz wszystkimi innymi roślinami kwaśnolubnymi. Oczywiście nawóz jesienny, czyli ten bez azotu, stosujemy nie tylko do roślin kwaśnolubnych, ale wszystkich roślin w naszym ogrodzie.
Jest to bardzo ważne, by zmienić nawóz na jesienny, bo gdyby zawierał on azot, wówczas rośliny zamiast przygotowywać się do zimy, nadal by cały czas wypuszczały nowe pędy, które nie zdążyłyby zdrewnieć przed zimą. No i niestety zmarzłyby podczas większych przymrozków. Choć w naszym ogrodzie kwitnie sporo kwiatów, to nie wszystko jest takie piękne i kolorowe, bo jest jedna rzecz, a konkretnie jeden fragment ogrodu, który ostatnimi czasy w ogóle mi się nie podoba. A mowa o fragmencie trawnika. Jeżeli i wy macie taki nieidealny trawnik, to wrzesień jest idealnym miesiącem, kiedy możecie dosiewać trawę. Dosiewanie brakujących fragmentów trawnika wygląda nieco inaczej niż zakładanie trawnika od zera. I na przykład zamiast wałowania całego trawnika, ja ten fragment po prostu udeptywałam. Na początku oczywiście spulchniłam delikatnie podłoże, następnie wyrównałam je, wysiałam trawę, a następnie przykryłam ją około 1-centymetrową warstwą ziemi. Dzięki temu nasionka miały zapewnioną odpowiednią wilgotność, no i nie stały się stołówką dla ptaszków. Później udeptałam tą ziemię, a na końcu ją podlałam. Regularne podlewanie to bardzo ważna sprawa w przypadku dosiewek i zwłaszcza na początku taki młody trawnik najlepiej podlewać codziennie wieczorem, a już po około 10 dniach nawet najbrzydszy fragment trawnika będzie piękny i zielony. Mi na tym fragmencie zależy szczególnie, bo obok rosną piękne, kolorowe jeżówki. No i jak to tak rosnąć przy tak nieeleganckim trawniku? No nie może być. Tym bardziej, że już niedługo będę dosadzała tu kolejne przeurocze odmiany jeżówek. A pomiędzy nimi posadzę cebulki kwiatowe, których spodziewam się we wrześniu. Ponadto we wrześniu sadzimy i przesadzamy krzewy i drzewka, i to zarówno te ozdobne, jak i owocowe. Poza tym usuwamy już kwiaty jednoroczne, które przekwitły, cały czas pielimy, zbieramy opadłe liście, regularnie ogławiamy przekwitnięte kwiatostany i przygotowujemy glebę do przyszłych sezonów, a także dzielimy byliny, by w przyszłym roku było ich jeszcze więcej i by było jeszcze piękniej i jeszcze bardziej kolorowo. Bo taki jest wrzesień. Na termometrze nadal lato, w kalendarzu już za chwilę jesień, a w myślach planujemy wiosnę. A z czym tobie kojarzy się wrzesień w ogrodzie? Jakie prace ogrodowe są waszymi ulubionymi, a jakich naprawdę nie znosicie? Jestem bardzo ciekawa waszych odpowiedzi. Jeżeli nadal tu jesteś, to daj mi proszę znać i zostaw zielone serduszko w komentarzu. Mam nadzieję, że spodobał się tobie ten odcinek. Jeżeli tak, to proszę o łapkę w górę. Na koniec zostawiłam oczywiście deser z muzycznym tłem, także zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! When the river is calling, I said I love you forever. We can make it together. What goes up must come down. There's lots of friendly faces all around, and nothing's ever lifting me higher than a touch of your sweet desire. Well, we're all built in right. We just have to hold on through the night. As long as we are watching the fire, we'll be safe from the devil's choir. I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. Yeah.
say